Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Dzisiaj robimy materiał o wyjmowaniu łożysk i wkładaniu ich ponownie. Temat brzmi banalnie i będzie dość uniwersalny i choć skupimy się na zawiasie, którego elementy tutaj widzicie, to będzie on zasadny dla wyjmowania i wkładania wszelkich łożysk. Czy to do bębenków, do ram, zawiasów, piast. Nie podam wam rybki, ale wędkę, którą spokojnie ogarniecie wszystkie około zawiasowo-łożyskowe tematy. I też pojawiają się tutaj informacje, które w materiałach takich jak o serwisie supportu po części były, no bo tam też serwisowaliśmy łożyska, wyciągaliśmy, wkładaliśmy je tam akurat do miski supportowej, a tutaj będzie do po prostu innych elementów. Jeśli nie widzieliście tamtego materiału, też z pewnością wam się przyda, ale my przechodzimy już konkretnie do zawiasu. I weźmy przed siebie ten nasz zawias, w tym wypadku jego fragment, ale mamy tu łożyska, dowolny kształt może to przyjąć. Mogą to być łożyska włożone bezpośrednio w ramę. Będą one montowane na kilka sposobów. Omówimy wszystkie, ale na początku musimy się zastanowić nad tym, co chcemy tym serwisem osiągnąć. I tutaj nasze ścieżki działań rozchodzą się w dwie strony. Jedna z nich to będzie poprawa płynności, ale zakładając, że nie mamy na łożysku luzów. Druga strona, no to przy wykryciu luzów będzie wymiana łożysk. W jaki sposób wykrywamy sobie luzy? Zazwyczaj poczujecie je już na rowerze, gdy zawias jest złożony, ruszając tylnym kołem względem ramy. Będziecie czuć, że coś klika. Jeśli kumpel będzie wam ruszał tym całym zawiasem, a wy będziecie przykładać w konkretne połączenie palec, będziecie czuć, że coś tam stuka, klika. To już będziecie wiedzieć, że któreś łożysko padło, ale być może takiego stuku nie wyczuwacie jeszcze, bo luz jest mały. Najzwyczajniej w świecie wkładacie palucha w wymontowane łożysko i sprawdzacie, czy bieżnia wewnętrzna względem zewnętrznej, czyli czy ten metalowy wewnętrzny pierścień ma jakikolwiek ruch boczny. W tym przypadku żadnego. Zanim zużyły się łożyska, zużyła się rama. Więc łożysko jest sztywne, zero luzu na boki, kręci się gładko, zero piasku, wiecie, zero chrobotania, płynnie się obraca, nie ma żadnych takich przeskoków. Powiedziałbym, że łożysko jest w dobrej kondycji, więc czy w ogóle musimy używać jakichkolwiek narzędzi takich cięższych i wyjmować to łożysko? W mojej opinii nie. Jeśli rozebraliśmy zawias, bo przygotowaliśmy się do corocznego czy tam co 125-godzinnego serwisu swojej amortyzacji i zawias mamy rozebrany, no to rutynowo kontrolujemy łożyska. Skontrolowaliśmy, nie ma luzów, chodzą płynnie, nie ma potrzeby ich wymiany, ale przeserwisować je warto, jeśli już jesteśmy w pozycji do tego komfortowej, czyli mamy to rozebrane. Co możemy zrobić z tak odsłoniętym łożyskiem? Możemy sobie wejść pod uszczelkę jakimś dziabaczkiem wygodnym. Wchodzimy pod uszczelkę, zazwyczaj od wewnętrznej części jest najłatwiej, bo tam jest troszkę więcej miejsca. Wyciągamy sobie uszczelkę. Ja jej nie uszkodziłem, przykleiła mi się tu na smarze. Ja sobie ją odkładam i widzę już teraz łożysko. Łożysko jest, jak sobie popatrzycie na mój palec, lekko zabrudzone. I mimo tego, że chodziło płynnie, to warto je wyczyścić i nałożyć świeżego smaru. Możemy sobie popsikać jakimś środkiem odtłuszczającym, czymś, co nie będzie powodowało korozji, bo będzie wam trudno ten środek stąd usunąć lub czekać, żeby odparował, bo widzicie tu dużo zakamarków, więc coś, co korozji powodować nie będzie. Może to być benzyna ekstrakcyjna, coś, co rozpuści ten smar. Co później, gdy to wszystko sobie spsikamy, leje nam się z tego, poruszamy sobie to pędzelkiem, wybierzemy, wyleje nam się ten cały żur z tego. No i czekamy, aż odparuje nam ten środek czyszczący bądź jakakolwiek chemia, której użyliście i dopiero jak odparuje, nakładamy nowego smaru. I to w przypadku niektórych łożysk. Czasem są łożyska takie jak tu, gdzie nie mamy pomiędzy kulkami koszyczka. Kulki sobie latają. Jest ich odpowiednio dużo, żeby nam nie wypadały. Ale jak sobie pojedziecie dookoła po wewnętrznym pierścieniu jakąś igłą,
to w pewnym momencie z tego wewnętrznego pierścienia igła Wam spadnie. To będzie oznaczało miejsce, w którym jest taka mała luka, taki rowek, przez który kulki mogą się wysmyknąć. To samo będzie na zewnętrznym pierścieniu. I jak sobie popatrzycie na łożysko, które ma zewnętrzną i tak jak rysuję teraz wewnętrzną bieżnię, to takie łożyska, no wiadomo, że mają w środku te kuleczki, które są w tych rowkach i nie wyskakują na zewnątrz. Ale takie bez koszyka mają takie malutkie wcięcia w tę i w tę stronę i jak je ustawicie względem siebie równo i kuleczkę w tym miejscu, to da się ją wyciągnąć jakąś igłą, podważyć, magnesem i możecie tak zrobić z wszystkimi kulkami. Naprawdę podziwiam, szanuję osoby, którym będzie chciało się to tak rozbierać, ale jeśli nie chcecie wyjmować tego łożyska, to da się tak zrobić. Jeśli za wszelką cenę chcecie rozbierać całość. Jeśli nie chcecie, to już dawno spsikaliście, wymyliście pędzelkiem, odczekaliście aż odparuje i nasmarowaliście. Zamknęliście pokrywką, uszczelnieniem i łożysko jest gotowe do jazdy na kolejny sezon. Po prostu do następnego serwisu. W tym miejscu przydałaby Wam się precyzyjna smarowniczka, chociaż paluchem napychać też można, ale taka smarowniczka, która bije pod dużym ciśnieniem, pozwoli po przytrzymaniu wcisnąć dobrze między kulki smar. A to jest ważne, bo Wy go wypłuczecie, będziecie go nakładać z jednej strony, a chcecie, żeby ten smar doszedł w każdy zakamarek. W tym miejscu wspomnę o końcówkach do takiej smarowniczki, bo oryginalnie w tych smarowniczkach typu B to są krótkie. I uspokoję Was wszystkich, że ja cały czas pracuję nad tym, żeby dostarczyć Wam takie końcówki w różnej formie, bo tak jak mówię, oryginał jest krótki, a zamiennik, który staram się dla Was załatwić, będzie fajniejszy, dłuższy i łatwiej będzie, wiecie, w jakieś różne zakamarki sięgnąć. Także pracuję nad tym, cierpliwości. I jeśli nasmarowaliście i zamknęliście łożysko, jest po temacie, a my na naszym drzewie decyzyjnym wracamy do rozgałęzienia wcześniej. Do tego momentu, w którym po ruchu łożyskiem okazało się, że jednak są jakieś luzy. I nie, otwierając, smarując, składając, nie zniwelujecie luzów. No po prostu napchanie tam smaru nie sprawi, że zużyte kulki cofną się w czasie. No nie. Czy takie łożysko z małymi luzami jest już od razu do wymiany? Tak. Ale czy przyjdzie bagieta i każe Wam to wymienić? No nie, no na delikatnych luzach, jeśli nie będą Wam bardzo przeszkadzać, pewnie pojeździcie, ale ryzykujecie tym, że zawias Wam się rozpadnie, pozostałe łożyska czy damper będzie się niszczył, po prostu będzie masakrowany tymi luzami, no a poza tym dźwięki i tak dalej. Nie ma sensu po zdiagnozowaniu luzów jeździć dalej. Wymieniamy łożyska. I wyjęcie łożysk w 99% przypadków wiąże się z ich wymianą, dlatego że jak sobie popatrzycie na łożysko od wewnętrznej strony, powiedzmy tu mamy zewnętrznie, tu mamy wewnętrznie, to widoczna od wnętrza jest tylko wewnętrzna bieżnia. A wiadomo, że łożysko trzyma się na tej zewnętrznej, to ona zewnętrzna wprasowana jest w nasz element ramy. Więc ciągnąc, wypychając, wybijając za wewnętrzną bieżnię, będziemy poprzez kulki uderzać w tę zewnętrzną bieżnię, czyli jakakolwiek, nawet najdelikatniejsza forma wyciągania łożyska będzie te kulki mocno masakrować. Czy je uszkodzimy? Nie jest to powiedziane. Czy zdarzyło mi się wyjąć i włożyć łożysko to samo? Tak, ale to bardzo sporadycznie w specyficznych sytuacjach. Większość osób mających jakiekolwiek pojęcie w temacie powie Wam, że jeśli łożysko wyprasowaliście, to ładujecie nowe. Jak już zdecydowaliśmy, że wyjmujemy, bo jest luz, bo jest tak zardzewiałe, że go nie odratujemy zdejmując tylko uszczelnienie, to tutaj rozgałęzienia są już nie 2, a właściwie 3. Będziemy mieć takie przypadki jak tutaj, to jest bardzo fajny fragment zawiasu, gdzie łożysko będzie miało ładne dojście z tyłu.
To jest najłatwiejsza forma wyjmowania, zresztą zobaczycie, że idzie to gładziutko. Drugi przypadek, czyli nasza druga ścieżka, to łożyska, które dojścia z tyłu już nie mają, bo są od tej strony wewnętrznej zabudowane, z drugiej strony już jest kolejne łożysko, czyli nie mamy takiego fajnego dojścia w średnicy wewnętrznego pierścienia, no bo ten wewnętrzny pierścień stoi nam na przeszkodzie łożyska po stronie przeciwnej. I trzeci, najbardziej hardkorowy przypadek, którego tu nie mam, ale w wypadku jakiegoś tam Caniona, chyba Spectrala, byłoby to w tylnym trójkącie, gdzie łożyska ustawione są bliźniaczo. Na czym to polega? Takie dwa łożyska są jedno obok drugiego, wprasowane w jednym miejscu, tak jakby tu były po prostu dwa łożyska zamiast jednego. I dlaczego ta trzecia ścieżka jest najgorsza? Opowiem Wam na końcu. Lećmy od tych najprostszych przypadków, czyli takiego, gdzie mamy dojście z tyłu jak tu i dokładnie to samo tutaj. Będziecie mieć to w wielu elementach, w wielu łącznikach Waszego zawiasu, że będzie dojście od tyłu. I co większość z Was może zrobić w swoim domowym warsztacie, jak już zawias rozkręciliście i takie łożysko z dojściem z tyłu macie? Większość posłuży się, a jakże, bez młota to nie robota. Więc posłuży się młotkiem. W jaki sposób wybić to młotkiem? No przecież nie uderzycie tak, no bo nic z tego nie będzie. Potrzebujecie jakiegoś okrągłego elementu o średnicy wewnętrznego pierścienia, ale nie większego niż ten otwór, w którym tutaj możemy się wcelować. Najłatwiej dobierać jest nasadkami. Nasadka w moim przypadku 12 albo 13. 13, może nawet coś większego. Weźmy jakąś 15. O, 15, widzicie, ona ładnie wchodzi do środka i nie rusza mi się na boki. Więc 15 pasuje mi tu idealnie. Co robię dalej? Jak już mam 15, to pasuje mi to jakoś przedłużyć, no bo dalej w ten element bez przedłużki bym nie uderzył, a tutaj mogę uderzyć. Jak widzicie, ja akurat stuknąłem sobie w rękę i jak uderzę jeszcze raz, tak w powietrzu, to w zasadzie bardzo małą siłą wyciągnąłem to łożysko. Ono się tu lekko trzymało, bo to jest element karbonowy, klej, na którym było wklejone, no w zasadzie to się już nie trzymał. Jak to wcisnę to palcami. To jest bardzo prosty przypadek, to wyszło gładko. W większości wypadków nie będzie tak łatwo, tak jak ma miejsce to tutaj. Weźmy sobie, tutaj już będzie trochę mniejsza nasadka. O, 14 tu pasuje. Znowu, bierzemy przedłużkę i mamy 14. Uderzę jak uderzałem i też wychodzi, więc jak widzicie, dużo łożysk, trzymając tak w ręce, po prostu mi wypadnie. Czy będzie tak często? No powiedzmy pół na pół z mojego doświadczenia będą szły tak gładko. Druga strona, moglibyśmy ją zrobić dokładnie tak samo. Ale hipotetycznie przyjmijmy, że to łożysko siedzi piekielnie ciężko. Trzymacie to w ręku, walicie, to nie wychodzi, nie chce się ruszyć, więc potrzebujecie stabilnego podparcia. Do tej pory podpieraliście to ręką. Uderzaliście, w zasadzie przytrzymywaliście i łożysko wypadało wam do dłoni. Ale teraz uderzając już nie chce wyjść, więc chcecie podeprzeć się na tym elemencie bezpośrednio. No nie chcecie tego oprzeć tak, żeby przełamywać ten element, tylko chcecie się podeprzeć wokół otworu, z którego wyciągacie łożysko. Do tego przyda się jakaś większa nasadka, do której do środka łożysko może wpaść. Po prostu w nim się schować. Bo jak weźmiemy coś za małego, to łożysko oprze nam się na tej nasadce i nie wyskoczy ładnie z ramy. Więc bierzemy większą nasadkę, podkładamy w ten sposób, przykładamy, bijemy dość intensywnie. A tu się nie trzymało tak lekko, bo nie wyskoczyło tak hop-siup. I łożysko wpadło nam do nasadki i czy rama się jakoś uszkodziła? Nie ma tu żadnego śladu. Jakby się uparł, to od tej nasadki
No nie, tu nie ma śladu, ale moglibyście nasadką z jakimiś zadziorami zrobić ślad, albo wasz otwór nie będzie tak równomierny, no to podkładajcie tu gumę, kombinujcie, bo tu już nie ma na to złotej rady. I w ten sposób wyciągniecie większość waszych łożysk w ten sposób, czyli zestaw nasadek, jakaś przedłużka, no i klepiemy młotem. Ale jak to zwykle bywa, nie wszystkie łożyska są z tak fajnym dostępem. Co zrobić, jeśli nie ma dojścia od tyłu? No nie włożycie sobie tam nasadki, którą to wypchniecie. No i tu się robi bardziej problematycznie. Przynajmniej jedno łożysko pierwsze trzeba wybić tak pokracznie. Nie polecam tego sposobu, ale bierzecie sobie przykładowo taką przedłużkę, coś z tępym końcem, najlepiej jak najbardziej płaskim końcem, czymś, co wam się oprze na tej wewnętrznej bieżni. Czymś, co po prostu tu już musicie oprzeć się na większej nasadce albo jakimś kawałku rurki, czymś, co znajdziecie w średnicy większej niż to łożysko. Przykładamy, no i próbujemy swojego szczęścia. I widzicie, co się dzieje. Specjalnie trochę przyłożyłem więcej siły niż przyłożyłbym normalnie. Jak hukniecie za mocno, to łożysko wyjdzie z jednej strony, a z drugiej nie. Czy w tym wypadku jest już lipa kompletna? W karbonowej ramie nie. Dość ten element na pewno zapracował, zaklinował się, ale w karbonie nie ma, trochę kleju tu wyleciało i raczej to miejsce na łożysko nie jest uszkodzone. Wszystkich uspokoję, to jest element pęknięty, widzicie w tym miejscu jest pęknięcie, on jest do kosza całkowicie out, dlatego tutaj się nad nim pastwię. Ale nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której łożysko stoi kantem, no bo jak wiecie, no po prostu może trwale zostawić ślady na miejscu pod łożysko i kolejne będzie na przykład siedziało z luzem, albo jeśli zrobicie jakiś zadzior, to będzie częstsze w soketach aluminiowych bądź stalowych, że wam się po prostu kant łożyska odbije i kolejne łożysko nie będzie wchodzić już tak gładko. Więc to jest niebezpieczna sprawa i jak wybijamy, to troszkę z jednej strony, troszkę z drugiej i po troszkę, naprawdę cierpliwie. Nie tak jak ja, huknąć parę razy z jednej strony i niech leci, bo po prostu rozwalicie elementy i będzie po sprawie. Dobra, ja to wybijam do końca. Co tu się wydarzyło? Kawałek uszczelnienia gumowego skleił się klejem do łożysk. Tak łożysko zostało wklejone, skleił się z ramą. Widzicie? Ten klej no z takim czymś to się nie spotkałem. Klej do łożysk, na którym ono zostało obsadzone, przykleił osłonę gumową i ona teraz się zniszczyła kompletnie, bo się całkowicie powyginała przy próbie wyjęcia. A to ciekawe. I mamy wyjęte łożysko. I to jest najniższy poziom arsenału, który mieć musicie. Wiem, wspominałem o trzeciej ścieżce i trzecia ścieżka, której tu nie mam, bo poradziliście sobie z łożyskiem z dojściem tylnym, z łożyskiem bez dojścia tylnego. Jak sobie popatrzycie teraz, to macie niejako łożysko z dojściem tylnym w większości wypadków, ale nie w tym karbonie, bo znowu nie włożycie, bo tu się ten element zwęża. Czyli macie tak jakby kolejne łożysko bez dojścia tylnego. I znowu zostaje wam bicie przedłużką tutaj pod kantem. A jakby to był element aluminiowy, to przelot byłby równy, mielibyście większy otwór i moglibyście to już potraktować jak z dojściem tylnym i uderzyć sobie nasadką. Dwie ścieżki załatwione, zostaje nam ścieżka trzecia. To najgorsze dziadostwo, czyli dwa łożyska ułożone koło siebie, wprasowane w element, tak jakby one były tutaj. I dlaczego to jest najgorsze? Dlatego, że to nie są dwa łożyska wprasowane w ten sposób, które potraktujemy jak łożyska z dojściem tylnym i wprasujemy jedno przez drugie w jednym kierunku. O, nie, moi drodzy. Takie łożyska, żeby nie migrowały na boki, jakby się nad tym zastanowić, to tu są kulki na dole, na górze, czyli dookoła, tu jest gdzieś ten pierścień wewnętrzny, czyli dwa łożyska
ustawione w ten sposób, nie? Pierścień wewnętrzny, zewnętrzne pierścienie, no i kuleczki. I wszystko spoko by było, gdyby to w ramie wyglądało tak, jeśli łożyska bliźniacze mamy. Ale jeśli popatrzycie sobie na takie łożysko z bliska i pooglądacie je dokładnie, to z łatwością zauważycie, że jeśli zbliżymy ten fragment i popatrzycie sobie na łożysko, no tutaj jakaś wielka kulka w środku, to ono nie wygląda w ten sposób. Tylko łożysko na krawędziach jest lekko zaokrąglone bądź ścięte. Z jednej strony to fajnie, bo dużo łatwiej takie łożysko wprasować. Ono się tak nie klinuje, dużo ładniej siada w swoje miejsce. Ale jeśli takie łożyska są w układzie bliźniaczym i mamy kolejne łożysko tam koło siebie, to w tym miejscu, gdzie jest takie ścięcie, producenci, dajmy, że tu będzie sobie szła rama, w której siedzą te dwa łożyska koło siebie, nie zostawiają tej przestrzeni pustej, tylko żeby te łożyska się nie przesuwały, robi się tu taki ząbeczek, po prostu dookoła. I to sprawia, że nie przesuniecie tych dwóch łożysk, przepychając je w jednym kierunku. Niestety nie. Musicie jedno wypchnąć w jedną stronę, drugie w drugą. I to jest najgorsza dziadowska sytuacja, bo wyobraźcie sobie na chama wprasowane takie łożyska, które tu mają ledwo szparę, którą ja jestem w stanie zahaczyć paznokciem. To jest masakra. I niestety już raczej nie walniecie tego młotkiem. Można próbować płaskim śrubokrętem i po prostu od wewnętrznej strony próbować się tam zahaczyć za ten rant i wybijać trochę w jedną, trochę w drugą. Może wam się uda. Ale pamiętajcie, one nie przejdą, tylko musicie jedno w jedną, drugie w drugą. Ten rant będzie tam po środku. Ta trzecia ścieżka jest najgorsza i obyście na nią nigdy nie trafili. Ale jak już na nią traficie, tym elementom możecie podziękować. Będzie wam potrzebny sprzęt bardziej profesjonalny. I jak się domyślacie, sprzęt bardziej profesjonalny kryje się tutaj. Ale skoro już z sprzętem profesjonalnym będziemy tutaj operować, to omówimy sobie, jak każdą z tych ścieżek znów tym sprzętem profesjonalnym załatwić. I mam tu zestaw do wyprasowywania i wprasowywania łożysk od Goodmood Bike. I co ciekawe, jak dostałem tą paczkę, to tak sobie myślę, miałem już kiedyś do czynienia z zestawami do wyprasowywania, to były wielkie skrzynki. No pierwsze wrażenie było takie, serio, w takiej paczce, a potem to otworzyłem i bez kitu się zakochałem. Taka mikrobiżuteria. Znacie tę zasadę, że co małe to słodkie, to jeśli o kluczach rowerowych można powiedzieć, że są słodkie, to jest naprawdę słodziutki zestaw. Ale przejdźmy do rzeczy, bo nie o biżuterii tutaj chcemy rozmawiać. Zestaw składa się, nie wiem czy będę operował profesjonalnymi hasłami, ale z takich formatek, flanszy, które będą służyły po prostu do przepychania łożysk. Mamy tu całą paletę rozmiarów, od jakichś rozmiarów mini, tutaj w paczce mikro rozmiarów, po rozmiary no solidne. Naprawdę solidne, które do supportu wam pewnie wystarczą. Więc dobierzmy sobie coś, co wykorzystamy przy jednym z tych naszych łożysk. Który tu będzie rozmiar? O, to nam pasuje ładnie, a to pewnie będzie pasowało jeszcze lepiej. O, to w ogóle jest tak fajnie pasowne, że się w ten karbon tu wklikuje, no ale mniejsza o to. Mamy dobrany ten elemencik i będziemy go z jednej strony przepychać. Będziemy go przepychać, ale jeśli popatrzymy sobie tu na siateczkę, to tu jest takie, chodzi o to, że jest takie łożysko, które sprawia, że ten element względem śruby będzie to gładziutko chodziło. Czyli nie będziemy kręcić tą nasadką, tylko będzie nam ładnie nasadka szła w równej linii, a śruba gładziutko się kręciła i nie będziemy tak się męczyć przy wyprasowywaniu. I poza tymi formatkami mamy tutaj te elementy, za które my podstawiliśmy wcześniej nasadkę, ale nasadka miała to do siebie, że nawet nie widzieliśmy, co się tutaj dzieje. A jak sobie zwrócicie uwagę na ten element, to mamy tutaj bardzo ładnie widoczne okienko i będziemy widzieć, akurat trafiłem w dobry rozmiar, jak nam się to wyprasowuje.
Dobraliśmy rozmiar, bierzemy sobie podkładeczkę, która nam wycentruje śrubę. Bierzemy nakładkę i w sumie mógłbym ją tak nasuwać, ale ja jestem na to zbyt leniwy, więc podłożę sobie tu parę podkładek, żeby kręcenia było mniej. To sobie ustawimy, to wszystko zlicujemy. No w zasadzie tu nie ma co ustawiać, to jest już ustawione. Bierzemy sobie imbusa 6 i kręcimy. Dlatego, że łożysko nie trzyma się mocno, no to ja nie będę miał żadnych problemów, żeby zrobić to palcami. Normalnie tu chwycicie kluczem, a imbusa konkretnie przytrzymacie. Puścił klej takim charakterystycznym strzałem i łożysko widzicie, jak ładnie wysuwa się do środka. Widzimy, co się dzieje. No poezja. I dlaczego ten sposób, poza tym, że jest wygodniejszy, jest lepszy? Moi drodzy, w wyciąganiu łożysk prawie zawsze taka statyczna, spokojna praca z tym elementem będzie lepsza i bezpieczniejsza niż walenie młotkiem. Dlatego, że po pierwsze będziecie mieć lepszą kontrolę, po drugie będziecie mieć poza tym pewność, że idziecie w prostej linii. Taki zestaw wyprasuje wam to idealnie. A poza tym nie zostawi najmniejszych śladów, no nie obrysuje wam tego. Jest to zrobione fajnie. Więc wyciągnęliśmy to łożysko. Osoby, które robiły to już kiedykolwiek, bardzo szybko dojdą do konkluzji, że mimo iż to łożysko chcielibyśmy wyciągać, no to tak samo jak nie sięgnęliśmy tam, tak samo nie włożę tutaj tego elementu. Czyli ten zestaw, mimo tego, że jest super do wyprasowywania też, ale o tym będzie później, tak do wyciągania łożysk bez dojścia tylnego, takich jak to, jest nam potrzebny jeszcze trochę inny zestaw. A on kryje się w tej paczce. Popularny zestaw, jeśli chodzi o azjatyckie strony. O co w nim chodzi? To jest to samo, jeśli chodzi o konstrukcję, czyli widzicie, odpowiednikiem tego jest taki metalowy element, odpowiednikiem śruby jest po prostu trochę większa w tym wypadku śruba, ale element ciągnący jest inny, bo nie dokręcamy się z tej strony nakrętką, tylko mamy taką w cudzysłowie kotwicę, którą wkładamy do łożyska od tej strony. Gdy dokręcimy śrubę, ta śruba wchodzi nam w środek i jak tulipanek otwiera się ten element i te ząbki zahaczają za łożysko od środka. Zamiast gadać, pokażę wam, jak to działa. Dobieramy sobie odpowiedni rozmiar, który nam tu będzie pasował. To jest za duże. To wygląda w porządku. Zakładamy tą szychę. Zaczynamy nakręcać. I jak popatrzycie, nawet jak ręką nakręcam, to już to się otwiera. Jak odkręcę, to jest małe ściśnięte. Jak zaczynam nakręcać, to ten element się otwiera i tu już widzicie, nie wejdzie do środka łożyska. Odkręcam, wchodzi do środka łożyska. Chwycimy ten element, łożysko mamy zaczepione, skręcamy tą śrubę. Na tej nakrętce co się dzieje, że nie chce iść? No niedotoczona nakrętka, no nie wytrzymam. No tak jest z chińskim badziewiem. Czy to się przegwintuje? Dobra. Ta nakrętka miała tylko chwilowy moment zawahania. W żołnierskich słowach powiedziałem jej, co o niej myślę i zaczęła działać. Także jest ok. Dogwintowało się. Tutaj tak samo mamy okienko, możemy obserwować, co się dzieje. Już nam się zrobiło dość sztywno. Czym mogę ciągnąć? Widzicie, to tak średnio chce się ustawić, bo nie mamy różnych rozmiarów tego elementu. Więc znowu przydałyby się jakieś nasadki, rurki o różnych średnicach, bo ciężko będzie wam do rowerowych zastosowań dobrać. Ale załóżmy, że jest ok. Przytrzymujemy tą śrubę, kręcimy. O, puścił klej, to już pójdzie gładko, kręcimy, wyciągło nam łożysko. Tutaj to już w ogóle wewnętrzna uszczelka została w środku, bo widzę, że całkowicie jest do tego kleju przyklejona.
No, to jest masakra. Także przesadzanie z klejem do połączeń współosiowych, do wklejania łożysk też widzicie może mieć swoje negatywne konsekwencje. Do meritum. Łożysko bez dojścia tylnego zostało zdjęte. Poluzowujemy. Łożysko nam schodzi. Ściągnęliśmy. Takim samym zestawem możemy się próbować pchać pomiędzy te łożyska bliźniacze. Czyli wejdziemy sobie w tą krawątkę. To ostrze, lepiej widoczne na tym przykładzie, to ostrze wejdzie pomiędzy te łożyska, zahaczy jedno z nich i możecie próbować wyprasowywać. Czy Wam się to uda? Takim tanim dziadowskim zestawem 50 na 50, chociaż nie wydaje mi się, że nawet 50. Ale możecie spróbować zahaczyć, ciągnąć za to. Czy są inne sposoby? Tak, ale działają na podobnej zasadzie. Zamiast takiej praski, którą ja mam tu i już Wam wytłumaczyłem, że ja wolę te statyczne rozwiązania, są te takie ściągacze bezwładnościowe, gdzie ten element będzie prawie identyczny, tylko na końcu zamiast śruby i statycznego wykręcania będzie po prostu duży ciężarek, którym będziecie szarpać, uderzać i wybijać łożysko. Ale ja jestem zwolennikiem tych statycznych, nie do końca tych najtańszych, ale po co mi lepsze? Na takie sporadyczne użycie pomęczę się z tym, ale dam sobie radę. I też Wam polecam takie tańsze rozwiązania niż płacić po kilkaset, a nawet w tysiącach za mega profesjonalne praski. I czy to, że ja wolę takie coś oznacza, że te bezwładnościowe młotki są bez sensu? Nie. 4 lata używałem tego bezwładnościowego i też dobrze było, ale moje serce jest zdrowsze, jak robię coś statycznie, a nie szarpiąc. Szczególnie jeśli chodzi o karbonowe elementy. I co dalej? Łożyska wyjęte i wkładamy. Czy można młotkiem? No, używaliście go do wyjmowania, nie macie tych prasek, bo Wam się udało, no to tak, musicie to zrobić młotkiem i da się. Co robimy wtedy? Dobieramy znowu do łożyska nasadkę, ale nie tę samą, którą wyjmowaliście, bo wyjmowaliście za wewnętrzny pierścień. Wkładamy za zewnętrzny. Dobieramy coś, co będzie pasować. Większe. 18, za duże. 17, perfekt. To samo. Opiera się na zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego wbijamy za zewnętrzny? Bo macie nowe łożysko i nie chcecie obić kulek poprzez wewnętrzny pierścień. Nie chcecie tego zmasakrować. Chcecie tylko zewnętrzny pierścień wprasować, a reszta łożyska niech gładko wejdzie sobie za nim. Przykładacie tu i pierzecie ręką? No nie. Lepiej już na płasko sobie to położyć. Na stole, na jakimś kawałku gumy, albo podpierając się ręką, ale bezpośrednio za miejsce wbijania. Dlaczego tak? Bo jeśli będziecie trzymać w ten sposób i bić, to Wam się to ułamie w tym miejscu przykładowo albo wygnie. No, trzeba trochę podejść do tego z logiką. Więc bierzemy nasadkę, łożysko i bijemy. Jak się zapewne domyślacie, nie pierwszy raz mam młotek w ręku, więc mi poszło to gładko. Ale czy Wam pójdzie tak gładko? Więc zrobimy to jak żółtodziób. Znowu, pozornie. Łożysko, nasadka, uderzam. Co się wydarzyło? Wchrzaniliśmy łożysko krzywo. Tu w ogóle łącznik pękł. On był pęknięty wcześniej, ale mniejsza. Wam może pęknąć, jeśli wchrzanicie łożysko krzywo. Dlaczego łożysko weszło krzywo? Bo nie trzymaliśmy prosto nasadki i nie uderzyliśmy prosto młotkiem. Trzeba zwracać na to uwagę. To jest konieczne. A najlepiej to w ogóle bić po troszkę. Czyli jak przyłożycie, to przykładam nasadkę, biję leciutko, patrzę, co się dzieje. O, lekko już mi ucieka na jedną stronę. Co robię? Przykładam nasadkę, skupiam się i jak wiem, że tu mam wyżej łożysko, to biję tylko w tę krawędź, leciutko. Co się stało? Łożysko mi się wyrównało. Ale nie jest jeszcze wbite do końca, więc znów przykładam, nie spieszę się. Dobijam do końca, łożysko jest dobite, wszystko weszło, jest super.
Tak jak w karbonie oczywiście przed wprasowaniem. Używacie tego, co było wcześniej. Widziałem, że był tu klej, to żeby łożyska się nie luzowały, używam kleju do wprasowywania łożysk. Amen. Czego używam, jeśli wkładam w aluminium? Żeby łożysko się nie zapiekło. Tak jak tu widzicie, jest ładne, było czymś pokryte, ale łożysko też może się w ramie stalowej zapiec, zardzewieć. Żeby tego uniknąć, ja bym użył pasta smarna montażowa do elementów metalowych i połączeń gwintowych. To jest coś takiego, co nie wyschnie, ułatwi demontaż później tego łożyska i będzie antykorozyjne. Takie ma mieć to zadania. Czy musicie kupować drogą puszkę jakiejś chemii? No nie, bo na wasze 6 łożysk nie ma to sensu. Czego możecie użyć? No już czegoś, co w swoim arsenale hydrofobowego macie. Może to być jakiś smar, ale coś gęstego. Takie łożysko, jeśli miejsce na nie nie jest zbyt rozbite, luźne, może być spokojnie na gęstym smarze typu White Grease od Motorexa wprasowane i będzie działać. Ale tak jak widzicie, w karbon lepiej to wklejać, bo te łożyska, tak jak w tym przypadku, siedzą tu takim luzem, że bez kleju one po prostu by tam, miały za duży luz, co tu dużo gadać. Więc w aluminium w większości wypadków na smarze, w karbon wklejamy. Czy w karbon na paście do karbonu? Nie. Bo pasta do karbonu jak wam wyschnie, to będą te łożyska strzelać i tak dalej. Ja bym, przynajmniej takie jest moje zdanie, że nie montowałbym łożysk w karbonie na paście do karbonu. Amen. Pogadałem o tym wprasowywaniu, ale może wprasujmy jakieś łożysko. Młotka już używaliście, to użyjmy, jeśli macie zestawu profesjonalnego. Znowu podkładka, tylko może tym razem większa. Duża, płaska powierzchnia, fajnie. Mogę tak zrobić. O, patrzcie jak sobie zrobię. Tu jest taka podkładeczka w zestawie była. Są różne rozmiary, widzę. Ta pasuje w te łożyska idealnie. Ona nam zrobi tu coś tak fajnego, że jak włożymy śrubę, to nie będzie nam ta śruba latała na boki, tylko będzie ładnie, centralnie szła. Ma to takie znaczenie jak równe bicie młotkiem, nie? Jak będziecie krzywo prasować, to też nawet najlepsza praska, jeśli nie będziecie jej z głową używać, sama wam nie wprasuje, po prostu zrobi to krzywo. Dobieramy sobie taką formatkę, żeby pasowała rozmiarem do łożyska. Nie była mniejsza, bo znowu będziemy prasować za wewnętrzną bieżnię, a chcemy prasować za zewnętrzną. Łożysko, żeby nie było, ja to tylko testowo, ale smarujemy jakimś smarem bądź tą pastą, wiecie o co chodzi. Nikt nie będzie na tym jeździł, to chyba logiczne, więc wprasowuję tylko w celach demonstracyjnych. Chwytam za nakrętkę, kręcę i obserwuję, czy łożysko idzie równo, czy ze wszystkich stron idzie gładziutko. Widzicie, ja to 2 paluszkami robię. Czuję jak wzrósł opór, wyciągam. Ten wzrost oporu oznacza, że łożysko oparło się na dnie swojego łoża. Obserwuję w tym miejscu, czy szpara znikła, szpary nie ma, nic tam nie wejdzie, czyli łożysko doszło do końca. Amen. Mamy wprasowane i w ten sposób możemy wprasowywać łożyska. Tak samo z powodzeniem możemy wprasować łożysko tu, zresztą zobaczcie, to będzie ten rozmiar. Tutaj widzicie, nawet mam element do wprasowywania, którego nie użyłem, tylko użyłem nakrętki. To było bez sensu, bo użyłem klucza. Ale widzicie, że to po prostu tutaj, więc użyjemy tego teraz. Dokładamy imbus z tej strony. Ustawiam sobie wszystko, żeby było w jednej ładnej osi. Patrzę, czy ładnie się opiera. Jadę. 2 paluszki i wprasowane do końca. Po temacie. Profesjonalnym sprzętem naprawdę pracuje się przyjemnie. W ogóle mniej stresu w tym jest i idzie to gładko. Ale czy profesjonalnym sprzętem wykluczamy błędy? Oczywiście, że nie. Dalej możemy je popełnić. Bo błędy popełnia użytkownik, a nie sprzęt. Wróćmy znowu do tego łożyska i wyobraźcie sobie, że chcecie je wprasować. Celowo zacząłem od poprawnego sposobu wprasowywania, ale nawet na serwisie rowerowym. Wstyd się przyznać. Ale tak, wśród nas trafiła się gapa, którą zobaczyłem, że łożysko, które chcę wprasować w ten sposób, chwyciła tak.
i zaczynała prasować. Na szczęście moje i klienta nie doszło do momentu wprasowywania. Spostrzegłem się na etapach przygotowawczych, tak jak mam to tutaj. Dlaczego nie robimy w ten sposób? Bo siła wprasowywania bez problemu zgniotłaby nam tutaj ten element, jeśli łożysko byłoby bardzo pasowne, czyli wchodziło ciasno. Czy mówię na podstawie swoich tylko podejrzeń? Nie. Widziałem taki przypadek na własne oczy, gdzie klient, nie ma co tutaj się złościć, nie każdy musi być alfą i omegą, zdarzają się ludziom błędy, trudno, ale gdzie klient aluminiowy łącznik ramy swojego zawiasu zgniótł w ten sposób i trwale go odkształcił. Dlatego, że ten moment ściskania przekroczył już zdolności do odkształceń sprężystych i doszło do odkształcenia plastycznego, gdzie ten łącznik został w takiej skróconej, zbliżonej pozycji. I co wtedy? Tak naprawdę łącznik do wyrzutu, jeśli chcielibyśmy być szczerzy. Aluminium, wiecie, ma to do siebie, że za pierwszym razem się gnie, za drugim łamie. Takie niby tylko powiedzenie, ale odginanie aluminium nie jest bezpieczne. Tak, źle używając nawet profesjonalnego sprzętu, możemy zrobić krzywdę sprzętowi. Zasada podstawowa. Zawsze podpieramy się bezpośrednio pod miejscem wprasowywania łożyska i zawsze wyprasowujemy, opierając się tuż obok łożyska. Amen. I czy ta wiedza z kompleksowego, długiego materiału, do którego zachęcam, wracajcie, gdy będziecie go potrzebować. Zapiszcie sobie w ulubionych, bo ta wiedza będzie Wam co jakiś czas cyklicznie potrzebna, a naprawdę, pomijając któryś z tych elementów, łatwo popełnić błąd i uszkodzić sobie sprzęt. Czy to wszystko wystarczy? No nie. Dlatego, że czujność w takiej robocie to podstawa, bo i producenci tworzą buble. Przykładowo, chcecie wyjąć sobie łożysko przekrój główki sterowej. Widzicie? Łatwo o błędy, jeśli chodzi o rutynę, nie ten pisaczek. Dobra, przekrój główki sterowej. Leci nam w dół kąt 45 albo 35 stopni i mamy w ten sposób. Potem tam, żebyście wiedzieli o co chodzi, tam całe pełne kółko jakby, leci znowu tak, ten kąt, góra, ciach. To jest przekrój na płasko miski od półzintegrowanych sterów, czyli mamy miskę i w środku łożysko. Łożysko od boku wygląda tak. W ten sposób. Bieżnia zewnętrzna, tutaj uszczeleczka i bieżnia wewnętrzna i tu na dole cieniutka uszczeleczka. Tak wyglądają zazwyczaj łożyska. Czasami tutaj lekko są ścięte, nie? Tak wygląda łożysko w sterach, nie? I tu w środku kuleczka. No i po drugiej stronie analogicznie. I co się dzieje, jeśli łożysko na tej powierzchni się zapiecze, na tej się zapiecze? Co się dzieje? Bo tu macie otwór, ale tu od dołu macie miskę. Wybijacie ten element, wypada Wam wewnętrzna bieżnia, wypadają uszczelki, wypadają kulki i zostaje Wam zewnętrzna bieżnia w środku. Tu od dołu nie zahaczycie, bo nie ma czym, od góry nie zahaczycie i co wtedy? No cała miska sterów do wymiany. Amen. Inny przykład. Bębenek załóżmy od boku wygląda tak. Tutaj będzie element powiedzmy pod zapadki, ale w środku będzie umieszczone łożysko. Powiedzmy coś w tym stylu, kulka, nie? I znowu będziecie wybijać wewnętrzną bieżnię. Od tej strony nasadką, praską, od tej strony będziecie szarpać albo wyprasowywać. Wyciągniecie wewnętrzną bieżnię, a zapieczona zewnętrzna bieżnia zostanie Wam w środku. Wyjdzie wszystko, wyjdzie bieżnia, wyjdą kulki, zostanie Wam cała cyk, 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 cyk. Tam dookoła taki pierścionek metalowy, zewnętrzna bieżnia łożyska. I zdarza się i tak, i można to wycinać po kawałku dremelkiem, ale masakra. To jest ciężki temat. Więc naprawdę dbajcie o łożyska, wkładajcie je na smarze,
wprasowujcie na klejach, jeśli chodzi o karbon, bo łożysko zapieczone, rozwalone w kawałkach, to nieraz nawet i uszkodzona rama. Bo co jeśli, tak jak tu macie aluminiowy insert i w nim na przykład łożysko i walicie młotkiem, czego tak jak mówię nienawidzę, walicie młotkiem i wypada wam z karbonu cały insert razem z łożyskiem. To już potem nieraz i ten insert jest nie do wklejenia, bo jest zmasakrowany. Trzeba naprawdę uważać, więc szczególnie przy karbonie starajcie się przykładać siłę statyczną, a ja dziękuję, że są ze mną patroni. Mogłem sobie zafundować taki sprzęt, dzięki któremu pokazałem wam, jak w ogóle za temat zawieszenia, wyciągania, wprasowywania łożysk się zabrać. I dziękuję też wszystkim komentującym, którzy, zachęcam, z pewnością swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami w komentarzach. I napiszcie też, jakie wy mieliście hardkorowe przypadki, jeśli chodzi o serwis zawieszenia. Wiecie, najlepiej się uczy na błędach, a na cudzych to już w ogóle przyjemność. Napiszcie tam jakieś dobre historie, bo uwielbiam czytać po prostu wasze historie. To, co ja widziałem i o czym wam dzisiaj opowiedziałem, to jest ułamek tego, co w serwisowym świecie się dzieje i uwielbiam zasysać te historie, więc piszcie, naprawdę, przeczytam wszystkie. Na samym końcu zachęcam do zajrzenia na stronę goodmoodbike.eu, link macie w opisie, bo ten zestaw naprawdę jest ładny. Ja w ogóle sobie do niego taką piankową do szuflady kieszonkę dorobię, a to w ogóle w przyszłości. Zresztą będzie się tu jeszcze działo. Przepraszam was, że za pierwszym razem nie użyłem tego tak jak ma być, ale zobaczyliście pełny potencjał tego zestawu. Z ręką na sercu mogę polecić. Pracuje się nim przyjemnie i tylko w zasadzie jakiegoś opakowania na to brakuje, ale biorąc pod uwagę cenę, zupełnie mnie nie dziwi, że przychodzi on w takiej miniaturowej, ascetycznej formie, a ja z przyjemnością, robiąc sobie taką piankową kieszonkę na niego, pokażę wam, jak można sobie warsztat zorganizować, także upieczemy 2 pieczenie na jednym ogniu. Tyle z mojej strony i dziękuję, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, cześć. Wow, to był długi materiał. Dla was był długi, a jaki dla mnie się środek nocy zrobił.